Witamy wszyscy kochani, całą naszą rodzinkę duchową. Zawsze bądźcie razem. Zapraszamy na bajeczki i fakty o bajeczkach. Soczek z gumi jagód mamy. Także wszystkie postacie bajkowe nam pomagają. Takie mamy czasy dzisiaj. Tak. A więc tak, na początek dla rozluźnienia powiem wam taki kawał. Przychodzi mąż z pracy, a był bardzo głodny. I żona mu niesie zupę pomidorową, a on jej bardzo nienawidził. I postawiła mu tą zupę, on tak popatrzył, wziął ten talerz z tą zupą i buch przez okno. Ona się tak obejrzała na niego, no i poszła do kuchni. I przynosi mu na drugie danie pachnącą golonkę, kluzeczki z sosikiem, surówkę, no i mąż się cieszy. Bierze już sztućce, a żona idzie z tym talerzem i bach. A on mówi, no i coś ty dobrego zrobiła. A on tam powiedziała, no myślałam, że drugie danie też zjesz na ogrodzie. Oj. No, takie życie. Dobrze, żeby ogrodu nie mówić. No nie, to byś zaraz na ulicę. To by tam się po sobie. Pod autem. Dobra. Chciałam wam jeszcze tu teraz przedstawić, bo też jest dużo zapytań i tak dalej, o tych, co nosimy absorberach. Jest to funkcja ochronna przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Nie możemy więcej mówić, bo to ma więcej zastosowań, ale tu nie możemy. Także jest to w formie biżuterii funkcjonalnej, ale są to absorbery. I dlaczego ja mam tak jest dużo pytań? Bo dlatego, że tu jestem przed... Osobą publiczną. No nie, to chodzi o energię takich ludzi jakby nieprzychylnych, tak? Muszę mieć takie coś. Jak idę do sklepu, to też tak obracam. I wtedy dopiero czuję się dobrze i komfortowo. Tak. A jeżeli normalnie, to tak. A ja cały czas noszę tak. Ale ja jestem bardzo wrażliwa i ja odczuwam wszystkie takie sprawy. Także muszę tak mieć. Także nie, że nie pomyliłam się, nie myślcie. Tak to noszę, bo tak muszę nosić. No, a jak jest odwrotnie, to po prostu odbiją te negatywne energie, nie? Mhm. Tak. Tak samo jak chodziliśmy do sklepu, to tak samo. Nie można było zakupu zrobić. Mąż był z tyłu, a ja już skoczył tam. Bo teraz i tak się czyta przez lupę, to jest inna sprawa. Aha, kochani, czytajcie składy na produktach, bo półka zdrową żywnością to wcale nie oznacza, że tam nie ma cukru, że to jest zdrowe. Bo tam jest co innego wciśnięte. Tam jest maltodekstryna albo tam jest syrop glukozowo-fruktozowy, gdzie tak wybije wam ten cukier we krwi, tak? No, wcale nie dobry zamiennik. No i tu właśnie też były teraz, że mały absorber, ja mówiłam, że działa na 4 metry kwadratowe. Ty mówiłeś, że na metr, bo to jest 360 stopni, tak? I to właściwie sześcienne metry powinny być, bo to metr działa na dół, metr do góry i metr z każdej strony. No, tak samo duży. Jak mówimy 16, czyli działa 4 metry na tą, 4 metry na prawą, na lewą, 4 metry tam wschód, zachód, tak powiem, i północ, południe i jeszcze góra, dół, taką, obym powiedziała to, tak? No. Góra, dół. No, tłumaczę. No, góra, dół, no, tłumaczę. wiemy, wszyscy wiemy, że to góra, dół jest. Pod poduszką dajemy go spiralą w dół. Wtedy jest pełna ochrona i spokojny sen. Bo nie tylko niweluje nam z żył wodnych, jak już to pokazywałeś, te właśnie promieniowanie,
ale także jeżeli jest mocny rezonans Schumana Ziemi, to też niweluje, tak? Bo te przeskoki, one nie są zbyt korzystne, że tak powiem. Jak jest na jednej linii, to tak, ale jak są przeskoki, one nie są zbyt korzystne dla naszego zdrowia. A tu jesteśmy bombardowani ze wszystkich stron teraz, nasze ciało. Bo nie dość, że tym, to jeszcze tymi wszystkimi rzeczami, które mamy w domu, typu lodówka, telewizja, No. te telefoniki, nie powiem już wcale, bo jak tu się włączy, no to jest ogrom tego. No także wiecie, i to mamy te duże też i to idzie spiralą w dół w nocy, a te idzie tak. I tak śpimy, nie? No jakoś ochrona musi być, bo tak to nie da rady. I ta biżuteria funkcyjna Trines działa jak odkurzacz. Dzięki spirali właśnie tej absorbuje promieniowanie elektromagnetyczne i przekształca je w bezpieczne ciepło. Absorbery te są zainspirowane technologią Tesli. To właśnie to już znalazłam taki tam artykuł cały, gdzie było pokazane na Telegramie. Ma ekskluzywną obudowę z szlachetnej stali i ten jest już wodoodporny i ten duży jest wodoodporny, a ze złotej kolekcji tylko duży jest wodoodporny, te małe jeszcze nie są wodoodporne. Więc uwaga przy kąpieli, żeby zdejmować. No i to są zdjęcia i te są odkrycia na światową skalę, gdzie tam klient kupił tak i pokazał, że na parapecie miał i jak mu się to odbiło na szybie, tak? No to wiadomo, że coś działa, tak? No mróz się No to odbił. tak, gdzie normalnie wygląda szyba z mrozem, a gdzie jest położony absorber na parapecie, jak to wygląda wszystko. Spirala energii się po prostu odbiła na tym. Tak. I to właśnie mamy te i później jest jeszcze złota kolekcja. To jest to jest taka kolekcja najnowsza. To jest srebro próby 925 pokryte złotem 24-karatowym. Te małe. I tam jest 5 rodzajów. 2 rodzaje bodajże są na 1 mm grubości, tylko inne mają promienie. Średnice, tak powiem, a tamte są na 3 mm. No i to tam zależnie później od ceny. I na to jest upust na złotą kolekcję, jest na te małe upust i na duży 200 zł z hasłem, a tutaj na ten jest upust, jak się nie mylę, 100 zł był, nie? Tak, No tak. i na ten zwykły, tak. Mhm. No. Tak. Albo można w zestawach wziąć. Tak, w zestawach, wtedy więcej ludzi można nawet poskładać się i mają taniej. No, w tych Bo to zestawach, działa, bo to wtedy 2 małe się kupuje, a 1 duży jest dodany, nie, Tak. do tego. Albo 3 małe i 2 duże ci dają, Mhm. albo 5 małych i wtedy masz 3 duże, no ale to tego mi się udało takie zestawy dla widzów tutaj załatwić naszych, dlatego no, to nasi widzowie mogą z tego korzystać po prostu, to macie w opisie wszystko. Tak, i to chronimy swoje rośliny, zwierzęta, nasze ciała chronimy i naszych bliskich. Kto chce, niech wierzy, kto nie, to nie. To nie jest dla wszystkich. Tak jak mówię. My No mamy, i ta atmosfera się poprawia, nie, też. tak, Jak tam ktoś pisał, że kupił na Allegro tańsze. Podróbki, wiesz? Wiem, no, dużo tam pisze takich No i różnych, to nie działa. wiesz co, ja ci coś powiem, kiedyś dawno temu, żebym sobie telefon potrzebowałem i mówię, patrz tu jaki fajny na Allegro. No kurczę, połowa ceny, nawet nie. I kupiłem go. Tylko zaraz, żebym go szybciutko odsyłał z powrotem, to w ogóle połowa funkcji nie działała, to była jakoś atrapa czy coś. no właśnie. Ani się ekran nie obracał, ani nic, kurczę. No co ja to kupiłem? W ogóle jak go wziąłem do ręki, to już poczułem, że jest dużo lżejszy niż powinien być. Także tam połowa rzeczy brakowało w tym telefonie. To musiał być jakiś chyba pokazowy model, a oni go sprzedali jako tak, zaraz, żebym go odsyłał z powrotem. No, idzie się nadziać. Idzie. Absorbery jeszcze ściągają nam impulsy do 3 km, więc to pozytywnie wpływa i chroni
komórki biologicznie żywe, ale jednak nie zakłóca nam działania tych telefonów, nie? I normalnie funkcjonują. No i tu jeszcze można powiedzieć na naszym przykładzie własnym, jeżeli postawiliśmy wodę na tą spiralkę właśnie tutaj, to widać, no to ona i tak zmieniła smak według nas. Tak samo jak jedzenie postawiliśmy na tym, nie gorące wiadomo, takie, to tak samo, to jest wszystko inne. No to tylko dla tych, co wierzą, ja wiem, że to nie jest dla wszystkich, no. ci, co mają, to niech sobie to sprawdzają, bo jest różnica ogromna. No, żeby ktoś nie postawił gorącego garka No mówię. prosto z gazu ściągniętego na to, by się roztopić. Nie, to już jedzenie na talerzu, nie? No ale to już nie takie mocno gorąco, wiadomo. No dokładnie. I dzisiaj wam chciałam coś przedstawić, wizję przyszłości. Jest to, no nie przegarzać się, Tarot by Izabela. Ja to też z początku myślałam, nie. Po dłuższej obserwacji, tam się tej pani sprawdza wszystko i powiem moje własne zdanie i odczucia, że no, zobaczycie sami, ale ta pani ma tak dużą wiedzę, że u mnie to nie jest tarot, tylko coś więcej. Dobrze, więc teraz odczytam to, co jest czytanie z kryształowej kuli. I teraz wam po kolei już słowami autorki to wszystko będę mówiła. Izabela miała 7 różnych kul z różnych kamieni, a każdy kamień ma swoją częstotliwość i swoją własną wibrację. No, wchodzi tu o naturalne, które ja tu też mam, zawsze noszę przy sobie. I inni też zresztą. Tacy, co wiedzą, o co chodzi. Używanie kryształowej kuli przypomina dostrajanie się do energii, które już tam są, a następnie kryształowa kula przekształca tę informację, częstotliwość i przekazuje jej. Może to odebrać jako wiadomość w formie czegoś symbolicznego, co widzi. Mogą to być zdjęcia, krótkie klipy wideo, może to być także coś, co czuje, słyszy. Kryształowa kula lub kryształ sam w sobie pobudza 5 zmysłów, a to nic innego jak pewnego rodzaju impulsy elektryczne, wibracje powstające w mózgu. Kiedy otrzymujemy informację, może to być coś, co widzimy, słyszymy, smakujemy, wąchamy lub czujemy. Wiadomości będą przekazywane od ciemności do światła. Użyła czarnej kryształowej kuli obsydianowej. Następnie do innego odczytu, czyli następnego, użyje kuli kryształowej fluorytowej. Następnie odczyt będzie z następujących kul z kamieni: labradorytu, a potem ametystu, no mój ulubiony ametyst, nie wiem, czemu mnie tak ciągnie do niego, kwarcu różowego, cytrynu, oto też, i kryształu kwarcu. W sumie kul jest 7. Izabela powie nam, co kryształowa kula chce nam wszystkim powiedzieć. Nie wiadomo, czy kule kryształowe mają ze sobą coś wspólnego, czy nie, ale tego się dowiemy z kolejnych odczytów, które zamierza przeprowadzić. Czytanie obecnie będzie przeprowadzone tylko z jednej kuli, obsydianowej. Pozostałe są odłożone. Na początku dowiemy się, czym jest obsydian, z czego jest wykonany i tak dalej. I do czego być może ludzie używali go w starożytności. Zanim użyje kryształowej kuli, musi ją oczyścić, co oznacza zebranie wszelkich energii z innych odczytów lub energii, które być może znajdują się w domu, więc będzie to jak czysta kartka papieru.
To mogłoby ułatwić zabezpieczenie informacji przed skażeniem przez inne energie. Informacji, które chcą się przedostać. Do czyszczenia używa mieszanki z około 15 olejków eterycznych, którymi bardzo dobrze oczyszcza się kryształy. Jest w niej też trochę soli morskiej i to na bazie alkoholu. Najpierw oczyściła kryształową kulę, a teraz kilka krótkich faktów. Obsydian powstaje w wyniku szybkiego ochłodzenia lawy wulkanicznej w ziemski naukowy sposób, co powoduje, że twardnieje ona jak szkło. Jest obecny od zarania dziejów, a Majowie używali go w handlu od 100 roku przed naszą erą. Obsydian ma szklisty połysk i jest zwykle czarny lub bardzo ciemnozielony, ale można go również spotkać w postaci prawie bezbarwnej. Obsydian można znaleźć na całym świecie, od lazurowych wybrzeży i chat rybackich Grecji po lód i ogień Islandii, a także w mitycznych dżunglach i zaginionych miastach w Meksyku. To kamień uwielbiany przez Majów i Azteków. Obsydian był używany na wiele sposobów, od biżuterii po artykuły gospodarstwa domowego, a nawet broń. W czasach świetności wykorzystywano go do wyrobów grotów strzał i narzędzi skrawających. Był wart więcej niż złoto, ale wyrób obsydianu wykraczał poza zwykły utylitaryzm. Pożądali go także szamani, uzdrowiciele i spirytyści epoki kamienia. Uzdrowiciele światła tęsknili za obsydianowymi i kryształowymi spojrzeniami. Również pragnęli kamienia, aby mogli zajrzeć głębiej w sfery duchowe. Obsydian jest wysoko cenionym środkiem ochronnym. Kamień znany ze swojej zdolności do blokowania, pochłaniania i przekształcania negatywnej energii. Uważa się, że obsydian jest kamieniem przejrzystości. Jego ostre krawędzie były symbolem tego, że ciemność mogła zostać przebita, aby odsłonić białe światło prawdy. Obsydian symbolizuje prawdę w całej jej niechlubnej chwale. Dobro i zło, piękno i brzydota. Będziesz mógł lepiej zrozumieć zarówno światło, jak i ciemność w swojej duszy. Co więcej, obsydian może pomóc ci odwrócić się od ciemności i objąć światło i miłość. Jego wypolerowana powierzchnia przypominała lustro, w którym można było patrzeć w przyszłość z krystaliczną przejrzystością, a jego wulkaniczne korzenie przypominały studnie surowej energii, która ujarzmiona może wstrząsnąć duszą. To było kilka krótkich faktów na temat obsydianu. Izabela zobaczy, czy ta kryształowa kula obsydianowa ma dzisiaj jakieś przesłanie dla nas wszystkich. Chwila koncentracji. Cytuję teraz. Pierwszą rzeczą, którą tu widzę, są głębokie, głębokie wody. Ciemnoniebieskie wody Oceanu Atlantyckiego. I widzę to, jak tworzący się wir, wirujący i bardzo wzburzone wody. Coś wymyka się spod kontroli. Ten wir na Oceanie Atlantyckim nie jest normalny. To nie jest naturalne. Wygląda na to, że jest dziełem człowieka i w pewnym sensie wymknie się spod kontroli i może spowodować dość duże zakłócenia. Symbolicznie widzę ludzi w białych fartuchach
jak lekarze, technicy laboratoryjni czy coś w tym stylu, czuwających nad jakąś maszynerią, jakąś konstrukcją techniczną, a to ulega uszkodzeniu lub nie działa tak, jak powinno. I są jak ucieczka z tego miejsca. Dla mnie wygląda to na jakiś rodzaj sprzętu, maszyny do kontroli pogody. Stracą kontrolę nad tą maszyną, a ona zwróci się przeciwko nim, co powoduje awarię tej maszyny. Widzę małą myszkę zjadającą jakieś kable, a to bardzo ważny kabel. Konkretnie ten kabel sprawia, że wszystko działa lub sprawia, że wszystko się psuje. Nie jestem pewna, czy to jest prawdziwa mysz, która to zrobi. To może być coś małego, to jakiś sabotaż, bo ta mała mysz też symbolizuje jakiś sabotaż. Sabotaż, który zostanie dokonany. Mały wysiłek, który naprawdę niszczy te maszyny pogodowe lub te dziwne rzeczy kontrolujące pogodę, które mogą powodować huragany, trzęsienia ziemi i tym podobne. Zostaną zdjęte i widzę, że na zewnątrz jest ciemno. Kiedy widzę na zewnątrz coś ciemnego, może to być jesień, zima lub wczesna wiosna. Kiedy jeszcze jest całkiem ciemno. Teraz pokazuje mi glob, planetę i kraj za krajem. To jakby omiatać każdy kraj na świecie. I tu w każdym kraju ludzie powstają, mając wszystko, co mają w rękach. Może to być drzewo, baseballowe, no nie wiem jak to tam miało być, baseballowe, o! Dobra. Mogą to być widły, może to być cokolwiek, a oni protestują. Protestują przeciwko swoim rządom, protest przeciwko korupcji, politykom. Wydarzy się coś, co pobudzi w ludziach wolę protestowania przeciwko niesprawiedliwości, przeciwko korupcji, przeciwko kłamstwu i Widzę starcia. Widzę, jak szturmowcy, specjalne siły policyjne próbują przeciwstawić się protestującym, ale nie będą w stanie, ponieważ protestujących jest zbyt wielu, a tak zwane siły Darta Vadera są za małe. Na świat przyjdzie wyjątkowe dziecko. Dziecko z pewnymi supermocami. Bardzo, bardzo bystre dziecko. Symbolicznie można niemal powiedzieć, że jest to wcielony Bóg. Od wczesnego dzieciństwa lub wczesnych dni to będzie to dziecko. Będzie wykazywało naprawdę nadprzyrodzone zdolności, co będzie szokujące. Teraz widzę krakena. Znasz ogromną, gigantyczną ośmiornicę. Symbolicznie ta ośmiornica, czyli kraken, zostanie rozwalona na 1000 kawałków. Gdziekolwiek miałaby swoje ramiona w jakichkolwiek brudnych sprawach. Cały kraken, głowa krakena, macki, wszystko, co miało związek z tym krakenem, zostanie wyeliminowane. To bardzo interesujące. Wszyscy jesteśmy istotami duchowymi. Każdy człowiek, i mówię człowiek, ma zdolności duchowe i intuicję. Możemy dostroić się, możemy poczuć. Mamy sny, często prorocze. To tak, jakby wiele osób w tym samym czasie otrzymało tę samą wiadomość, ten sam sen lub to samo uczucie. To tak, jakby wszechświat lub ktoś wysłał tę wiadomość 1000 ludziom na całej planecie w tym samym czasie. To będzie naprawdę oszałamiające. To przesłanie światła, to przesłanie transformacji,
to przesłanie nadziei i tego, że już niedługo czekają nas wielkie zmiany, nie tylko na naszej planecie, ale na całym wszechświecie. Te złe istoty, mogą to być gady lub inny rodzaj, można to nazwać istotami demonicznymi, które ukrywają się za jakimiś urządzeniami maskującymi, tak że większość ludzi nie widzi ich wyraźnie, czym one są. Widzę, że to urządzenie maskujące się psuje, przestaje działać prawie w tym samym czasie i nagle, kiedy jesteś w supermarkecie, w szkole, w pracy, oglądasz telewizję, cokolwiek, nagle zobaczysz tę osobę, która być może wygląda bardzo pięknie lub przystojnie, czy cokolwiek innego, zamieni się w jakąś dziwną istotę przypominającą potwora. I teraz dalej cytuję autorkę: nie będę w stanie zachować swojego, nie będą w stanie zachować swojego wyglądu, swojego ludzkiego wyglądu, który zniknie niemal w tym samym czasie. To samo przydarzy się niektórym przywódcom na najwyższych stanowiskach w USA. Dobrze czy źle, nawet jeśli mieli jakieś urządzenie maskujące, nie oznacza to, że każdy, kto używa urządzenia maskującego, jest zły. Są też istoty dobroczynne, które muszą używać urządzeń maskujących, żeby nie wyróżniać się zbytnio od ludzkości. Oni też się ukrywają, ale jednocześnie zarówno dobre, jak i złe istoty stracą zdolność maskowania się. Tutaj widzę, to także jest symboliczne. Wielkie, 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 gigantyczne bębny i muskularni mężczyźni uderzający w te bębny. To bębny W i będą coraz głośniej i głośniej i będą bębnić coraz szybciej. Będziemy bardzo, bardzo blisko gigantycznej W, prawie na granicy zagłady, ale nie zajdziemy tak daleko. W najgorszym momencie wszystko wraca i bębny przestają bić na zawsze. Nie widzę, żeby ta planeta zniknęła w wyniku jakiejś tragicznej nuklearnej, ale będziemy całkiem blisko naciśnięcia tego czerwonego przycisku. Poziom CO2 wzrośnie i będzie więcej CO2, czyli dwutlenku węgla w atmosferze. A kiedy poziom CO2 wzrasta, widzę zieleń, widzę kwitnące pustynie, widzę, jak rosną lasy, plony stają się coraz większe i silniejsze, ale mnie przeszywają ciachki od dołu do góry. A wszystko będzie rosło o wiele większe i znacznie szybciej. A kiedy wszystkie te rośliny naprawdę rozkwitną, niczym eksplozja życia, będzie to również znak, że naprawdę wkraczamy w okres obfitości, kiedy niczego nie brakuje. Widzę ptaki, widzę zwierzęta, lasy, pola, wszystko jest zielone, kwiaty. Widzę też chłodniejszy klimat, w którym obecnie nie ma tak wiele życia, jak Antarktyda czy biegun północny. Stają się znacznie bardziej zielone. Pokazuje mi tutaj kryształowa kula, że już niedaleka przyszłość, kiedy będziemy mogli poznać prawdę o Antarktydzie. Co się tam kryje, co się tam naprawdę dzieje. Widzę, jak zasłona Antarktydy zostaje uniesiona. Potężne burze nad Europą. Jeszcze większa burza uderza w USA i już się zbliża, kiedy ta machina modyfikująca pogodę ulegnie awarii. Dużo deszczu na obszarach pustynnych wokół naszej planety. To tak, jakby cała skorupa Ziemi
Matka Ziemia miała się poruszyć. Trzęsienia ziemi odczujemy niemal wszędzie. Nie są to wielkie, niszczycielskie trzęsienia ziemi, jak wiadomo, kiedy walą się miasta. W niektórych miejscach może być większe niż w innych, ale nie znikną całe miasta. To tak, jakby Matka Ziemia znów zaczęła oddychać, chciała naprawdę ewaluować i zaczęła się poruszać. Zatem w miejscach, gdzie normalnie nie ma trzęsień ziemi, odczujemy drżenie. Nie straszne, ale będzie trochę straszne. A pod ziemią są cywilizacje. Cywilizacje, które ukrywały się lub nie chciały pokazać się ludziom na powierzchni. Nadejdzie taki czas, i to niedaleka przyszłość, kiedy wyjdą i się ujawnią, ale nadal nie będzie im wolno naprawdę, aby ludzie poszli z nimi do cywilizacji pod powierzchnią ziemi. I pokażą mi, i pokazuje mi, mają sekret, jak stworzyć sztuczne słońce lub światło. Nawet pod powierzchnią znajduje się atmosfera, są słońca, jakieś chmury, rośliny i wszelkiego rodzaju zwierzęta. Symbolicznie pokazuje mi gilotynę. A gilotyny, jak zapewne wiecie, używano podczas rewolucji francuskiej do odcinania głów arystokracji lub osobom na wysokich stanowiskach, które rzekomo wyrządziły krzywdy narodowi. I widzę, że gilotyna powraca. Tym razem, no cóż, symbolicznie. To tak, jakby zabrać tych, którzy popełnili wielkie zbrodnie przeciwko narodowi. Nawet rewolucja francuska była w pewnym sensie kontrolowana, ale tym razem nie krył się za nią żaden ukryty plan. To raczej rodzaj narzędzia oczyszczającego dla tych, którzy są tak skorumpowani i źli, że nie ma szans na ich ocalenie. Gdyby nadal pozostali, nadal wyrządzaliby krzywdę niewinnym ludziom w każdym wieku. Ostatnia wiadomość z kryształowej kuli, i to jest bardzo piękne. I uważamy, że na przykład drzewo potrzebuje 20 lub 30 lat, aby osiągnęło dojrzałość, ale pokazują, że nie zawsze jest to prawdą. Jeżeli zapewniona jest odpowiednia częstotliwość i odpowiednie składniki odżywcze, drzewo może wyrosnąć z nasion na 20-metrowe drzewo w ciągu zaledwie kilku miesięcy. To tak, jakby wszystko rosło o wiele szybciej, o wiele większe. Wydaje się, że to magia, ale tak naprawdę było, zanim planeta została zniszczona przez wszelkiego rodzaju starożytności. Gigantyczne drzewa, gigantyczne rośliny i gigantyczne zwierzęta i grzyby, czy czymkolwiek one były, w jakiś sposób wracają ponownie. Taka była wiadomość z obsydianowej, kryształowej kuli i skierowana do wszystkich. I staraj się być silny, nie trać nadziei. Wygląda na to, że zmierzamy ku bardzo dużym i spektakularnym zmianom dla nas wszystkich. Zmiany na lepsze. A jeśli pozostaniemy razem, pomożemy sobie nawzajem w obliczu nadchodzących kryzysów, będziemy mogli także skorzystać z tych wszystkich cudów, które nas czekają. Był to przekaz od Izabeli. Bardzo piękny. Ciekawy. Tak. Bardzo. Więc to by się zgadzało, że czeka nas złoty wiek i tak dalej. No to by było piękne, tak? Wszyscy wierzymy, że tak jest oczywiście i kreujemy. Bo mamy tę moc. My ludzie. Z iskrą boską. Otóż to. Też dużo filmów. Kiedyś był taki podróż chyba gdzieś tam
ziemię, do ziemię dali, no to też tam takie rzeczy były, nie? Chyba to była podróż w głąb ziemi, coś takiego, nie? Takiego, nie pamiętam dokładnie. Coś takiego było. Coś mi się tak coś... No i też tam wszystko Było coś takiego. Mhm. I to niedawno znowu leciało. Coś mi tam świta. Nie wiem, czemu mi to do głowy przyszło, ale w tym momencie, ale coś mi tak... No, a ostatnio się dużo takich rzeczy sprawdza. Na przykład był też film ten iRobot, gdzie był pokazany ten robot, to auto i ten bus, a Mhm. teraz to wszystko jest już dostępne nagle. Oni żyją, nie? No i takie różne inne filmy, które też tam powiedziałam jeszcze Otóż to, wcześniej. no, na wszystko byliśmy już przygotowywani Tak, dużo wcześniej. tak. Aha, tu jeszcze mam ciekawostki, bo bym chyba zapomniało. Ja wam tu przeczytam, co może być. To dobry moment, aby przypomnieć sobie, że powinniśmy przygotować się na wszystko, co będzie nam potrzebne podczas wojskowego EBS-u. Żywność, woda, lekarstwa, gotówka, latarki, baterie, świece. W niektórych miejscach, gdzie toczą się działania komunikacja jest utrudniona. Awaria może trwać dłużej i nawet jeśli będzie to trwało tylko 10 dni, warto zastanowić się, w jaki sposób będziesz robić zakupy, nawet gdy sklepy będą otwarte, jeśli nie będziesz mieć gotówki. Podejrzewam, że otrzymanie smartfona Quantum i kodu z konta Quantum Financial System zajmie trochę czasu. Nie jest to możliwe, aby 7 miliardów ludzi otrzymało te nowe telefony w tym samym czasie i dzień po przerwie w dostawie prądu. Po wydarzeniu zostanie uruchomiony nowy internet Quantum oraz system finansowy Quantum. Dostęp do swojego nowego konta finansowego będziesz mieć wyłącznie za pośrednictwem smartfona Quantum. Ja już ten smartfon pokazywałam, to już wszystko było, także to są ciekawe rzeczy. To jest tylko gdyby tak, ale te gdybanie teraz, no wszystko na siłę, tak? Wychodzi nie na siłę, inaczej powiem, osiąga punkt kulminacyjny na wszystkich tych kanałach, co widzę. Coś się zaczyna dziać, no zobaczymy. Zresztą wiemy, co ma być, ale podobno się nie odbędzie w USA, no też zobaczymy, też o tym mówiłam już, także kiedy zaczynają się ujawnienia? Harmonogram odprawy wojskowej. Nauczmy się myśleć analitycznie. Wiele osób pyta, kiedy to nastąpi, odnosząc się do wydarzenia. Podczas tej ekscytującej podróży otrzymujemy zbyt wiele znaków i komunikatów. Naszym zadaniem jest je złapać i dotrzymać kroku. Siły światła mają wobec nas jeden podstawowy wymóg. Otworzyć szeroko oczy i uszy oraz skupić uwagę na wyjaśniających się nam znakach, aby zacząć myśleć analitycznie, aby nigdy więcej nie pozwolić na zniewolenie. Nie bez powodu nazwali te czasy wielkim przebudzeniem. Floryda była wielkim kamieniem do przełknięcia. Floryda jest wielkim trybikiem w kole wielkiego przebudzenia. To przebudzenie z szoku. Floryda była pokazywana we wszystkich najświeższych wiadomościach i programach informacyjnych. Nadal jest emitowana niemal 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na wszystkich ekranach telewizorów na całym świecie. Ludzie musieli w końcu zrozumieć, że manipuluje się nimi i że można to zrobić za pomocą broni energetycznej. I musieli się dowiedzieć publicznie o sieci tuneli. Resztę już nie będę tu mówiła może, bo efekt halo, teraz wam powiem, pokazuje nie tylko firmament, ale także to, że Słońce najprawdopodobniej to gigantyczna żarówka.
I to my wiemy, że to nie jest nasze prawdziwe, tak? Słońce, jak na razie. Nasze dopiero przyjdzie. No będzie czerwono-pomarańczowe. A na to nawet patrzeć nie idzie i nawet jest powiedziane, że na to można tylko 20 minut się wystawić w ogóle. Ale przez to słońce idzie z góry, z kosmosu, to znaczy z sił wyższych, tak powiem, idą te promieniowania właśnie i te rozbłyski tu idą właśnie na Ziemię. Żeby podnieść ludziom świadomość. Tak powiem. I teraz wam powiem szokujące coś, będę tu musiała trochę Wow, dreszczowiec teraz. Nie. Choroba Alzheimera jest spowodowana przez, wiecie przez kogo? Przez tych takich białych kitlach. Tak powiem. Jeszcze 40 lat temu nie występowało to u ludzi. A teraz jest 4. zabójcą osób w USA w wieku powyżej 65 roku życia. Czym jest ta choroba Alzheimera? Cóż, to zanik izolacji mózgu mieliny. A z czego składa się mielina? Jest zrobiona z cholesterolu. Jeśli stosujesz dietę niskocholesterolową lub przyjmujesz le-ki, obniżające ten poziom, to najszybsza droga do choroby Alzheimera. No tu niech się każdemu lampka włączy. No. Mi się też włączyła, bo chcieli mi to wcisnąć i powiedziałam nie. I temat się skończył. Teraz jeszcze powiem tak, jeszcze takie ciekawe szukam tutaj. Herbaty lecznicze i ich zastosowanie. Zielona herbata działa przeciwnowotworowo, przeciw otyłości, przeciwcholesterolowo, przeciw chorobie Alzheimera. Czarna herbata działa przeciwastmatycznie, przeciwnadciśnieniowo i przeciwudarowo. Biała herbata działa przeciwnowotworowo, wzmacnia układ odpornościowy, zapobiega powstawaniu osadu na zębach, działa przeciwnadciśnieniowo. Herbata oolong zwalcza otyłość i tego, co do tyłu chodzi. Herbata chaga zwiększa poziom energii, wzmacnia układ odpornościowy, trawienny, działa przeciwzapalnie. Herbata puer wzmacnia śledzionę, obniża poziom cholesterolu, wspomaga trawienie. Herbata rumiankowa pomaga w zespole jelita drażliwego, problemach trawiennych, bezsenności, łagodzi powikłania cukrzycowe. Herbata hibiskusowa słynie z obniżania łagodnego i wysokiego ciśnienia krwi oraz obniżania poziomu cholesterolu. Herbata rooibos przeciwnowotworowa wspomaga trawienie, chroni wątrobę. Zasadniczo wszystkie te herbaty mają wspólne właściwości. Działają przeciwnowotworowo, przeciw otyłości, przeciw cholesterolowi, przeciw nadciśnieniu, przeciwutleniająco i przeciwzapalnie. Od Barbary O'Neill. Wiadomość to była. No więc tylko uważajcie teraz znowu jakie herbaty, bo w tych całych torebkach nie dość, że tam w środku może być coś takiego wsypane, to jeszcze te torebki mogą zawierać w sobie plastik, które w połączeniu z gorącą wodą dają akuku. No nie mogę tu powiedzieć, no bo co? Każdy To się będzie- domyśli, tak? Bo później z tego wyjdzie ta herbatka od Drakuli. No. Ból gardła, kaszel, znów kurkuma. Kurkuma jest, jeśli jest prawidłowo stosowana, jest uniwersalną bronią w leczeniu wielu schorzeń. Tylko tu uprzedzam, że to musi być kurkuma ekologiczna, bo inaczej sobie krzywdę zrobimy.
W przypadku bólu gardła przygotuj płyn do płukania gardła. Pół łyżeczki kurkumy i pół łyżeczki soli na szklankę ciepłej wody. Tylko nie sól tam idziecie do tego wielkopowierzchniowego, tylko tam zielarni Kłodawska, o tak powiem. Uśmierza ból przy połykaniu, dezynfekuje gardło, pomaga w usuwaniu śluzu. I to było z Natural Healing Telegramu. Kaukaski eliksir młodości. Składniki: 100 ml soku z cytryny, 200 g miodu, ale prawdziwego, 50 ml oliwy z oliwek. No najlepiej jakby to była bio. I no też prawdziwa, tak powiem. Bo też mieszają, to trzeba uważać. Wymieszaj wszystkie składniki i wypij eliksir na pusty żołądek. 1 łyżeczkę, ale tylko. Oprócz tego, że stosując ten środek będziesz młodszy, na własne oczy poprawi się cera, oczy będą błyszczące, skóra gładka. Pozbędziesz się zaparć, jeśli na nie cierpisz. Nigdy nie wiesz, co to jest zatwardzenie. No. Bądź zdrowy. I to jest z medycyny alternatywnej z kanału. Od jutra mi wiesz, ten eliksir robić sobie na gładki. Fajny taki. Gładki. No. Oczy mi się będą świecić. Ale pijemy przecież oliwę z oliwek. Bio. Ale ty takiego napoju nie robisz, eliksiru. A, to jeszcze tutaj takie. Zapobiegaj hiponatremii. Pierwsze słyszę, ale no, hiponatremii. Ile sodu powinniśmy spożywać dziennie? Podpowiedź: to więcej niż myślisz. Przez długi czas sól i sód były demonizowane. Dziesięciolecia stosowania diet niskosodowych przyczyniły się do złej reputacji tego minerału. Nauczono nas unikać soli ze względu na jej powiązania z wysokim ciśnieniem krwi, zawałami serca i udarami, gdy jest spożywana w nadmiarze. Jednak badania pokazują, że gdy ograniczamy spożycie soli powyżej pewnego poziomu, organizm zaczyna produkować więcej insuliny, aby zatrzymać sól, którą mamy. Prowadzi to do wzrostu glukozy, zmniejszenia przepływu krwi do narządów, utraty magnezu i wapnia w pocie i wielu innych komplikacji zdrowotnych. Oprócz wzmacniania smaku i konserwowania żywności, sól może, czyli zmniejsza ochotę na cukier, poprawa snu, energii i koncentracji, zapobiega przewlekłym chorobom, wyrównuje ciśnienie krwi i płyny ustrojowe, poprawia funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, wspomaga układ nerwowy i wiele więcej. Podobnie jak zalecenia dotyczące spożycia wody, konkretna ilość może się różnić w zależności od osoby. Zasada numer 1 zawsze będzie brzmiała: słuchaj swojego ciała. Objawy niskiego poziomu sodu: niskie zużycie energii, bóle głowy, mgła mózgowa, skurcze mięśni, wrażliwość na światło. Od Barbary O'Neill. Więcej wam nie czytam, żebyście to mogli wszystko sobie przyswoić. No, z tą solą. Tylko dlaczego w sklepach cały tam i to zwykłe, w którym nie miałeś nic, wszystko jest wypłukane. A taka prawdziwa, na przykład Kłodawsko, to ma jeszcze cały pakiet minerałów ze sobą. No właśnie o to chodzi. Tych innych nie ma. Tam masz jeszcze konserwanty w tych zwykłych, bo masz przeciwzbrylacze na przykład. A tego tutaj nie ma. I dlatego tamta sól rzeczywiście, jak jej będziesz używać, no to ona nie będzie dobrze na ciebie działać. No i też się zgadzam tutaj z tym. Ale jak się używa tej właściwej soli, to tego problemu nie ma. Dokładnie. Otóż to. I przez to zawsze mówię, czytajcie, to nie jest tak, a suplementuję i nic nie wychodzi. Czytajcie składy, bo jak ja tu składy niektóre czytam, to idzie się za głowę chwycić.
My płacimy za mączkę ryżową w Mhm. suplemencie. No to halo. Nie są małe pieniądze. Jak świadomość wzrasta i czytamy składy, no to ludzie. No, tak jest. Bardzo często się tak dzieje przy suplementach jednoskładnikowych, gdzie jest na przykład jeden składnik i ta kapsułka już i tak jest bardzo, bardzo mała, ale wiesz, tam masz na przykład 1 miligram czegoś tam i nic więcej tam nie ma, bo to jest tylko jeden składnik. No to ta kapsułeczka by wtedy była taką malutką, żeś to musiała pincetem wziąć. Tu jest ten problem, bo przy tych jak masz więcej kompleksów, to one są większe, nie? Tam wtedy nie cisną takich rzeczy, ale jak jest rzeczywiście ten mały, no to dosypują byle czego, no i rzeczywiście później płacisz za mączkę ryżową. No ale poczekaj, zależy z jakiej firmy. A no to Są jest firmy, gdzie jest Tak. to produkowane. No. Przez Tak. to zawsze uczulam czytać składy. Bo jak Jak- teraz my już wiemy, o co chodzi, to ja wam to przekazuję, bo to jest ważne. Miałem tak kiedyś z melatoniną z takiej jednej firmy i też właśnie była mączka ryżowa, a później wziąłem z innej i już nie było. 2 rodzaje tabletek były, powiem wam. I jak przeczytałam ten, coś mi mówi, weź przeczytaj skład tego. No skład ten sam, ten główny składnik był. Ale co tam dali? Dwutlenek tytanu, dobrze mówię. Który jest, wiadomo co i na co. No, używany do malowania farb, na przykład pokoi, na drogach do pasów drogowych, tych białych. Do czego to doprowadzi? Do tego, co chodzi do tyłu. No. No. Do tego możesz mieć przejście dla pieszych na głowie. No. Daj spokój. To tu nas robią. Ale to teraz się człowiekowi lampka normalnie oświeca. Nim coś weźmiesz, świeci ci się lampka. Weź to sprawdź. Tak samo. A czy to komuś podoba, czy nie? Jak ja idę do sklepu, to idę z lupą. I mnie nie obchodzi to. I czytam i daję to z powrotem. Wszędzie, co mamy w tych konserwach, to wszystko, to porządnego oleju nie znajdziesz. No wiadomo jakie, daj spokój. W zwykłych śledziach solonych, bo miałam taki przykład i mogę to powiedzieć na sobie, w filetach, które kupowałam na giełdzie, jedne wiaderka były z czerwonym, jedne z niebieskim. Co tam był skład? Śledziak solony. Kto by pomyślał? Wystarczy przecież sól, dobra i woda, nie? Nie, gdzie tam? Tam jest glukoza wpieprzona, tam jest wzmacnia smaku. No to i ty za tego swoją truciznę płacisz. Tak powiem prosto. Za swoją truciznę płacimy. To się rozpędzili, no. No. Dlatego albo biorę sama czytam, albo każę jej to przeczytać. Albo mi daje i pod lupą, albo bo nie. I koniec. No i tylko w jednych Tak. co myśmy znaleźli, tylko jest woda i sól. I Tak. idzie. Idzie. Idzie znaleźć. Tak samo jest kwestia z tymi wędlinami, jak już o to chodzi, czy tam czym innym tak samo. Tak samo sery. Jedne masz czyste, bez składu, a w jednym, o tam, nawalone. To inne tak wziąć i się rozpędzić i tak polecieć jak dysk. Myśmy kupili kiedyś taką, nie wiem czy ci to opowiadałem, taką kurde szynkę niby No. bez konserwantu. Tak się zarzeka bez To konserwantu. była polędwica. Mama nie miała ze sobą tego przyrządu co do badania tych azotanów, nie? Pomiar. No i wzięła, kupiła, nie? Przyszliśmy do domu, mierzymy to, ile to miało na początku. 800 ileś. 800 ileś. Ta czerwono. Ja mówię, no to wiesz co, mamy ten ozonator, spróbujmy to zozonować, nie? Boże, jeszcze więcej wyskoczyło. Jeszcze więcej wyskoczyło. Dopiero te azotany wyciągnęło to chyba ze środka. No. To jest ostatnia szansa. Weźmiemy to, przegotujemy, nie? Wrzuciłem do garka i gotuję. Te 3-krotnie przekroczyło. Koło 2000. Poważnie. I teraz sobie weź kogoś, co sobie kupi jakieś kurde kiełbaski tam wędzone czy coś tam i wrzuci je na grilla.
co ta temperatura zrobi z tą kiełbaską. No to o tym było To oszczędzone, jeszcze, tak, do tego podgrzewać, nie? no. Jak się Wolno. podgrzewa, to się wytwarza i tu jeszcze wchodzą te tacki aluminiowe, nie, do grilla, jeszcze bardziej, jeszcze węgiel taki na grill, co kupią i z klejem, bo to jest sklejone niektóre. Boże. No i To co mi jest przyszło? Tą tragedia. drogą szyneczkę wynieść do pojemnika na śmieci. Poważnie. Bo psowi to nie rzucę, bo mi go Nie. szkoda. Nie masz psa. No nie, no ale tam gdzieś na trawniku bym zostawił, Nie. Jakieś psy może Nie, by zjadł. nie będę nikogo, No, nie. szkoda takiego psa, jak tu, żeby to zjadł. Wszystko ma Kotu duszę. naszemu też tego A nie gdzie? dam. No, przyszło wynieść do śmietnika, no Tak trudno. jest. Jest jedna zasada, że tych takich gotowych rzeczy nie ma sensu kupować po prostu. Przetworzonych nie, samemu zrobić lepiej. Tak, Ale najlepiej. kupili w takim sklepie, że niby takim trochę zaufanym, nie? Ale wiesz co tu jeszcze może być przyczyną? Ta sól peklowa, co dodają. Tak. To jest Bo- przyczyną. Tego nie wyciągniesz żadną metodą już z No. tego. No, Zwykłe mięso sobie jeszcze możesz ożonować, to pójdzie, ale jak tu jest, wiesz, tak jest tego nawalone do środka i to będzie cały czas wychodzić. To mhm, dostanie wody i to będzie, wiesz, jeszcze bardziej, a gąbka to będzie wyrzucać tak. z tego. Ja to już zauważyłam. Tu dużo, bo jedną mamy takie zaufaną, jak wędlinę się na przykład kupi, to pokazuje mniej niż 10. Jest okej. Ale ona No. nie jest różowiutka jakaś kiełbaska, tylko no. normalna i Szar. smakowo kapitalna, nie? No. Ale No. to wiadomo. A jak oni tam nawalą i to mięsko, i to ta wędlinka się świeci, tam jest taka czerwona tam pod lampami tam, no to wiadomo, dajcie spokój ludziom. Mama tu kiedyś oglądała na YouTubie film. Facet 1,5 kila mięsa, czy tam kilo mięsa robił sobie kiełbasę. Sam do siebie, nie? I się napierdzielił tej soli peklowej. No po co ten z kilograma do siebie jeszcze peklową sól dawać? No Ludzie. to już jest, kurde, no nie wiem, no. To jest zabójstwo. Śmiech na sali. Siebie truć. No. Taki Tutaj- świadomy. Tutaj mam znajomego takiego, co se też sam robił, tam właściwie kupował mięso i dawał zrobić takiemu znajomemu. I teraz poszedł później do tego lekarza, takiego dobrego, którego tam leczył wszystko tego i daje mu tam, wiesz, za podziękowanie tej kiełbasy. Ten tak przełamał na pół i patrzy, ty mnie chcesz tutaj, wiesz co? I ty to jeszcze wspomniesz? Dopiero żeś był chory? Jak go opieprzył, kurczę, że mu taką kiełbasa przyniósł. Ten lekarz, jak go opieprzył. I on od razu dzwoni do tego gościa jeszcze też opieprzył, po co tam dajesz? No bo on sam nie wiedział, nie, w tym momencie. Po co mi to tam dajesz? Następnym razem przyszedł tu, panie, proszę, czysta kiełbaska, tylko troszeczkę soli dodałem. Nie, Już tak się- trzeba pilnować. No, takie jaja z tego wyszły. Mhm. Się lekarz zbuntował, mówi, co ty mnie tu chcesz tym? No bo tak jest, no bo tak jest. Na Jeszcze nie? każdym kroku trzeba mieć oczy otwarte i dookoła głowy. No, jeszcze on zebrał opiew za to, mówi, to ja cię tu leczę, że z tego wyszedł, a ty takie rzeczy sobie jeszcze. Mhm. No to był jakiś świadomy lekarz. Nie? No, No, świadomy, bardzo świadomy, no. A Tak. tak inny to nie wie, o co chodzi. No nie, to by zabrał, podziękował i zjadł. mhm. No nie, ja uczulam wszystkich i to nie są żarty, że trzeba się oczyszczać, jak mamy takie góry, nie? Hmm. Kółko i krzyżyk, to możemy grać. No, tam, No, a dzisiaj zaćmy kwasu pulwowego nie wiem. no nie zapomnieli. Ale mamy te goby, te berety z ryka, nie? Jak się tego... Już i tak, jak tak robią, to ani nie wychodzimy, bo to nie ma sensu, ludzie. Tą chemię to normalnie czuć w nosie niekiedy. Bo to opada wszystko. Wiesz, jak to bardzo ładnie widać, jak masz w domu monitoring, tak jak my tu mamy, jest podczerwień. Po prostu popatrz, co się w nocy dzieje. Siwo, No. siwo, niekiedy auta nie widać stać. Mhm. Siwo w nocy. I tak bardzo często jest. Mhm. No bardzo fajnie na podczerwieni widać. Jak macie monitoring w domu,
bądźcie i popatrzcie, co się w nocy dzieje. To się zdziwicie. No. Bo podczerwieni to widać, co wtedy leci na dół. To jest, kurczę, głowa mała. No, wiem, bo ja pojechał do myjni, umyłem, bo było całe, jak co gadali, ten piasek pustyni leci. Tak, nie? piasek pustyni, No. no. Mm. Umyłem, fajnie, to teraz będę miał spokój. Kurde, na drugi dzień wstaję, a zaś cały siwy. I mówię, ja pierdzielę. A ja mu Kurde, powiedziałam, grane. po co to myjesz? Na drugi dzień będzie takie samo. Co powiem, to się sprawdzi. Zaś piasek Piasek pustyni, to tu mam bransoletkę o z piasku pustyni. Widzisz, piękny kamień. A takie kulki to nie lecą. No nie. Ino tam lecą głupoty. Co wciskają, co Tablica wciskają. Mendelejewa. No. Aha, ci wciskają, masz to uwierzyć. Ach, to jest. Dobra, to co, będziemy kończyć. Bo Będziemy mi się kończyć. zrobiła. Tak by się można było gadać do samego rana. No, Przy innej okazji znowu dalej. Kto Tak chce, niech wierzy, kto nie, to nie. No. no, To są nasze doświadczenia. otóż to najcenniejsze według mnie. A wnuczka już mówisz o tym. No, No, tak. O, wnuczki, dwie wnuczki mu. o. No, Jedna w Warszawie, a druga w tym Zabrzu. w Mińsku Mazowieckim. Nie, no. Dosłownie mówię wam, że jakby to powiedzieć, człowiek do człowieka lgnie, tak powiem. I jak jesteśmy na tym samym poziomie, to mówię, to jest tak, to jest, magia się dzieje. Dzieje się magia. Baba dostała na dzień babci poduszkę od niej, a ja na dzień dziadka. Mm, I tam napisane dziadek, babcia. no. Tak jest, pozdrawiamy Malwinkę, Julkę. Dobrze. Fajne dziążki. Malwinka to tako więcej śmiało, a ta druga jak to było? Julka. Julka to taka No, nieśmiała, to tam jak tu przyszli, no, ale później się już rozkręciła. pierwszy raz to wiadomo, nie? No, tak. 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 Jeszcze ja jej pokazywał wypadek na ulicy, spotkanie z tym, ze słupkiem, ze znaku drogowego, tak na niby, nie? Jezu, jak ta się cieszyła, kurde. Hi, nie? No. Ale w pobliżu fajnie mieć takich ludzi. Choć i dalej, bo tam jest Mińsk Mazowiecki, to jest daleko, nie? No ale jednak. A tu już byli u nas. No raz nas odwiedzili. Mhm. Byłem tam, czekaj, kiedy? W tamtym roku. Byłem w Mińsku Mazowieckim po coś, ale już nie pamiętam po co, że to było. No i to mogę Dusię odwiedzić. Ona cię uwielbia oglądać. No. Wiedział, że stamtąd jest. No to jest córka od Dusi, nie? Malwinka. Tak to Tak jest. się kształtują losy ludzkie. Ale to widzicie na własnych przykładach, że jedni nie pasują z nami i ten kontakt się robi coraz luźniejszy, bo mówią, jesteście szury, bo oni tam w to, a my tak patrzymy i to idzie tak, ale już nowi sami przychodzą, to po prostu się dzieje za pomocą magii, że tak bym powiedziała. Tak. I z takim kimś rozmawiasz, nie ma końca, nie? Tak, no właśnie. Już chce wychodzić, a jeszcze pod drzwiami, a jeszcze, gadu, a jeszcze, kurde. I nie idzie się pożegnać, nie? O, no właśnie. Jak to jest. Dobrze, to dziękuję wam za wystąpienie, poświęcony czas. Wdzięczności Tobie, wdzięczności Wam wszystkim, cała rodzinko. Pozdrawiamy Was wszystkich naszych przyjaciół również. Pozdrawiamy tutaj.
Dobrze. Także Mamy was pozdrawiam. wszystkich. Dzięki za obejrzenie filmu. Trzymajcie się. Hej. Pa, pa. Cześć.